Wyobraź sobie, że otwierasz kopertę z wynikami badań i w jednej chwili twoje dotychczasowe życie przestaje istnieć. Rak. O czym wówczas może myśleć każdy z nas? Bo każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Może tylko najpierw o jednym. Chcę żyć za wszelką cenę. Ale bardzo szybko okazuje się, że diagnoza to jest dopiero początek, bo pacjent musi zmierzyć się nie tylko z chorobą, musi znaleźć lekarza, przejść kolejne badania, podjąć trudne decyzje, czekać na terminy, zgodzić się ewentualnie na proponowane przez system medyczny i uznane przez ten system za jedyne optymalne metody rozwiązania naszego problemu w rodzaju wytnij, otruj, spal, czyli przejść operację, chemioterapię, radioterapię. A później zaczyna się kolejny etap, o którym mówi się znacznie mniej. Jak żyć po tak zwanym leczeniu i kto ma pomóc człowiekowi wrócić do normalnego życia. Cześć kochani, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Wiecie już doskonale, wszyscy chyba, że ci, którzy trafili od niedawna na ten kanał, jeszcze nie czują dokładnie, o co tu chodzi. Na tym moim kanale Barwy Zdrowia, że zajmuję się od wielu, wielu lat, od ponad 30 lat profilaktyką zdrowotną. To jest moja pasja. To jest nawet nie mój konik, to jest coś więcej. Nie wiem, dlaczego tak się stało, dlaczego zostałem tym zarażony niejako, ale to robię. Dzielę się informacjami tymi, które zdobywam. W ogromnym trudzie, nie ukrywam. Nie chodzi mi w tej chwili o jakieś reklamiarstwo i tak dalej. Tylko mówię tak, jak jest, bo ta nauka kosztuje masę czasu, masę nerwów, nie mówiąc o innych rzeczach materialnych tak zwanych. Kochani, rozpoczynam nowy jakby trzyczęściowy cykl takich 3 audycji dotyczących nowotworów, a wiecie, wielu z was już wie doskonale, że mam potężną playlistę nowotwory. Sięgajcie tam, ja link do tej playlisty również wam podam, bo podaję wam po prostu potężną wiedzę naukową. Nie bazuje na tym, co Dąbrowski sobie w głowie ustawił, przemyślał i objawienie przeszykował. Nie, to są wszystko materiały na bazie po prostu nauki, ale trzeba się do tego dobrać, po prostu doszukać się, bo często jesteśmy oszukiwani. Oficjalny system nie mówi nam prawdy, niestety, taka jest prawda. A więc w pierwszej części tegoż naszego 3-odcinkowego cyklu, takiego szczególnego cyklu, przyjrzymy się właśnie tej stronie choroby nowotworowej. Jak wrócić do normalnego życia, na jakim etapie znalazł się pacjent nowotworowy. Bo diagnoza nowotworu dopiero, znaczy rozpoczyna walkę nie tylko z nowotworem. Często rozpoczyna walkę pacjenta o dostęp do rzeczowej informacji, prawdziwej informacji o możliwe metody leczenia, a nie tylko wskazane przez system. O rehabilitację, o pomoc psychologiczną, tak zwanych, tak zwanej psychoonkologii i tak dalej, i generalnie powrót do normalnego życia. Kochani, temat jest szalenie trudny, dla mnie szczególnie. Ten temat jest bardzo, bardzo trudny, bardzo bolesny, tym bardziej, że też zajmuję się po prostu taką pomocą dla ludzi potrzebujących tej pomocy, jak wspomagać ewentualnie organizm, kiedy choroba wystąpiła, bo organizm trzeba wspomagać, wbrew tym wszystkim, którzy twierdzą, tym mądrym, że tak powiem, bzdura, to jest niepotrzebne, suplementy albo jakieś inne metody, czy zioła, czy coś w tym rodzaju, tylko przeszkadzają, szkodzą, osłabiają organizm albo żywią nowotwór. Takie idiotyzmy słyszę. I to na oficjalnych portalach onkologicznych niejednokrotnie. Żeby nie być gołosłownym, tak się będę teraz reklamował. Bardzo ważna moja książka, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, jak to zrobić skutecznie, bezpiecznie. Ale tu nie tylko chodzi o to, jak się uchronić, o to, jak sobie pomóc, jak wspomagać, żebyśmy, żeby nie było żadnych niejasności. Ja nie jestem lekarzem, w związku z tym nie chcę się wymądrzać,
ale spotykałem się z wieloma lekarzami, albo ich znam bezpośrednio, albo na różnego rodzaju forach czy stronach internetowych oficjalnie, czy w periodykach, w mediach, wypowiedzi wielu lekarzy i włos mi po prostu się jeży z przerażenia. O tym piszę w tej książce, o profilaktycznej mastektomii, że trzeba się w głowę puknąć. Może porobimy sobie troszeczkę audycji na ten temat, jakieś fragmenty mojej książki. To jest bardzo ważna książka, z cytatami również lekarzy, z linkami do różnego rodzaju opracowań medycznych, linkami do artykułów, bardzo poważnych artykułów i naukowych i innych na temat metod działania tego systemu, o którym Polak, dr Stefan Burzyński, mieszkający w Teksasie, jak dobrze pamiętam, Stefan Burzyński mówi, rak to jest wielki biznes. Oczywiście, że biznes, ogromny biznes. I posłużę się dzisiaj, kochani, artykułem, historią pewnej kobiety, mocnej dziewczyny, która zachorowała na raka i tam pewne fragmenty tylko sobie po prostu przytoczymy i postaramy się oczywiście wyciągnąć pewne wnioski, jakieś konkluzje. Więc teraz udostępniam po prostu ekran i po prostu zajmiemy się tym, a więc popatrzcie. To jest artykuł autorstwa pani Moniki Mikołajskiej, zamieszczony na Med.Onet 12 lipca 2026 roku. Tak wygląda leczenie raka w Polsce. Bożena, trzeba mieć pieniądze albo co sprzedawać. Otworzyłam kopertę z wynikami. Od tego, co zobaczyłam, zakręciło mi się w głowie. Pamiętam tylko, że zrobiłam zdjęcie, wysłałam mężowi. Jak to? Wydusił. A potem zaczęła się walka z rakiem i skutkami operacji, która okazała się niepotrzebna. Kochani, wy wiecie, ile ucina się, przepraszam, wyraźnie mówię, ucina się piersi kobietom niepotrzebnie w Polsce? Może i na ten temat audycję nakręcimy. Do tej pory kosztowało nas to co najmniej 70 000 złotych. Nie liczę upadłej firmy i zdemolowanego życia, mówi Bożena i dodaje. W Polsce, żeby się leczyć z raka, trzeba mieć albo pieniądze, albo co sprzedawać. Tak wygląda ta dziewczyna, dzieci, mężatka i tak dalej, i tak dalej. Lekarz nie owijał w bawełnę. Ma pani raka. To było totalne zaskoczenie, jak strzał między oczy. W mojej rodzinie nikt nigdy nie chorował na nowotwór. Badania genetyczne też nie wykazały ryzyka. Żyłam tak zdrowo, jak tylko się dało. Sport, żadnego alkoholu, papierosów, zdrowa dieta. A przy okazji, a co znaczy zdrowa dieta? Bo wielu z nas uważa, że się zdrowo odżywia, a ja wówczas mówię, ale zdefiniuj mi to, opowiedz, jak się odżywiasz. A jednak rak dopadł i mnie. Robiłam wszystko, by moje dzieci nie miały pojęcia, co się wydarzyło. Miały wtedy 7, 8, 13 lat. Wiedziały tylko, że mama jest w szpitalu. Tak naprawdę tylko dzieci trzymały mnie przy życiu. Miały swoje pasje, były szczęśliwe. Powiedziałam sobie, nikt ani nic im tego nie zabierze. To chyba była walka bardziej dla nich niż dla mnie. Fantastyczna dziewczyna, to ją trzymało. Właśnie. Gdy dziś patrzę na to, co wydarzyło się wiosną 2023 roku, czyli 3 lata temu, cieszę się, że pojawił się objaw, który uruchomił we mnie syrenę alarmową, choć o raku wtedy nawet nie pomyślałam. Podczas samobadania piersi wyczułam pod pachą guzek, był bolesny. Ale przecież rak nie boli, myślałam. Byłam przekonana, że to jest jakaś infekcja i stąd powiększony węzeł chłonny. Ale guz bolał coraz bardziej, nie znikał. Doszło do tego, że założenie biustonosza wywoływało ból i to już ciągły, bo materiał uciskał zmianę. Lekarka rodzinna, do której poszłam, zbadała mnie palpacyjnie. Rak nie boli, usłyszałam, jakby czytała mi w myślach. Jej mina mówiła jednak, że coś jest nie tak. Tym bardziej, że od razu dostałam skierowanie do poradni chirurgicznej u nas w przychodni. Na badania czekam tylko kilka dni. Zaraz potem miałam biopsję grubo i głową. Kochani, na temat biopsji piszę również w mojej książce. Co to może powodować? To ode mnie jest takie, no nie chcę się, że tak powiem, rozwadniać za bardzo, ale mam tutaj cytaty lekarzy, w
którzy mówią, że absolutnie biopsja jest bezpieczna i tak dalej, i tak dalej. Znam historię dziewczyn, które publikowały na Facebooku swoje historie. Wielu z tych dziewczyn już nie ma w świecie żyjących. I teraz, jeżeli mówi się, że dziewczynom trzeba zrobić biopsję, czyli pobrać próbki z piersi, to w przypadku raka jąder u mężczyzn w żadnym wypadku żadnej biopsji, bo można spowodować rozprzestrzenianie się nowotworu. To jak to jest? To ja tego nie rozumiem, ale to mniejsza z tym. Co jeszcze, kochani? Nie będę tego wszystkiego czytać i tak dalej, po prostu tylko w każdym razie zobaczcie. Usuwaliśmy niepotrzebnie. Dla lekarza sprawa była zamknięta, a dla mnie zaczynał się koszmar. W gabinecie doktor powiedział mi wprost: ma pani raka piersi. Na szczęście nie był to rak potrójnie ujemny. Kolejne badania ujawniły 18 punktów zapalnych w prawej piersi. Podejrzany był węzeł chłonny, wartowniczy. To kluczowy punkt na drodze rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, co mogło oznaczać, że rak rozsiał się do węzłów chłonnych. Uwaga, co mogło oznaczać, a nie oznaczało. No i dalej, cytuję: robimy mastektomię prawej piersi, usuwamy węzeł. Zdecydował chirurg. Podczas drugiej operacji wycięto mi kolejne węzły chłonne w dole pachowym. Potem okazało się, że było to zupełnie zbędne. Badania pokazały, że rak nie zdążył ich zająć, ale było już za późno. Usuwaliśmy niepotrzebnie, powiedziałam lekarzowi. W sumie tak, mogliśmy najpierw spróbować radioterapii, ale wie pani, taką podjęliśmy decyzję. Ta odpowiedź wbiła mnie w fotel. Dla lekarza sprawa była zamknięta, dla mnie zaczynał się koszmar, bo usunięcie tych węzłów oznaczało niepełnosprawność. Nie czułam prawej ręki do połowy przedramienia, była zdrętwiała, a wręcz parzyła. Wycięcie węzłów chłonnych oznacza potworne obrzęki. Przejście jest wycięte, więc limfa się zbiera, a potem cofa się do dłoni, do przedramienia, zaczyna uciskać na nerwy. Ręka jest totalnie niesprawna, pojawia się silny ból. Są dni, że nie jestem w stanie pisać, utrzymać telefonu, kubka, nie mówiąc już o tym, by ukroić chleb i zrobić dzieciom kanapki. Ile ja talerzy natłukłam, bo wszystko leciało mi z rąk. To była po prostu tragedia. Jedynym ratunkiem było dla mnie usuwanie tej limfy i tu zaczęły się ujawniać problemy, o których nie miałem pojęcia. Tymczasem to one decydowały, w jakim stanie wyjdę z tej przeprawy z rakiem. A tak przy okazji, kochani, bo wszędzie używa się zamiennie pojęć rak, nowotwór, rak i to się traktuje, że rak, a nowotwór to jest to samo. Nie. Każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. To też o tym piszę w tej mojej właśnie książce. Trzeba pewne rzeczy rozróżniać, ale na potrzeby audycji utożsamiamy te dwa pojęcia. Dalej. Okazuje się, że skierowanie na rehabilitację z NFZ-u trzeba dostać w ciągu 7 dni po wyjściu ze szpitala. Potem ta ścieżka się zamyka. Problem w tym, że najczęściej wtedy nie ma jeszcze wizyty kontrolnej, więc tego skierowania często nie ma kto wypisać. A przede wszystkim nikt nie informuje, że to musi być załatwione do 7 dni. Człowiek dowiaduje się o tym na korytarzu od innych pacjentów, kiedy tak naprawdę jest już po fakcie. Przepraszam, ale ja mam szewską pasję, chwytam tą pasję, szewską pasję, jak takie rzeczy czytam i celowo wam o tym mówię, bo to trzeba w końcu do ciężkiej, a niespodziewanej, nie chcę używać tu słów nieparlamentarnych, po prostu trzeba tą sytuację zmienić. Od kogo to zależy? Tymczasem czytamy, NFZ nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Na pacjentów onkologicznych. To się gdzie podziewają te pieniądze? Jak ostatnio słyszymy o tych aferach w szpitalach, o lekarzach zarabiających miliony w ciągu roku, 1 800 000, 1 200 000. Rozumiem, że lekarzom należy płacić jak najwięcej. Dlaczegożby nie? Ale zaraz, ale to na pobory są pieniądze. Są lekarze, którzy w ciągu doby potrafili pracować 72 godziny
tak podają media przynajmniej, to jak to jest? 24 godziny ma doba, a on potrafił przepracować w kilku jednostkach 72 godziny? To nie jest to przestępstwo? Wszystko jest udokumentowane przecież, są podpisy. Ktoś to akceptował. Gdzie idą nasze pieniądze ze składek? Kochani, ja nie toczę wojny z lekarzami. Mam dla wielu lekarzy ogromny szacunek. Za ich wiedzę, za ich pracę, za wszystko. Ale może się system, niech się sam oczyści. Może niech się tym zajmie Naczelna Rada Lekarska, czy inni bonzowie postawieni gdzieś tam, wybrani i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie tak było ze mną i praktycznie wszystkimi pacjentami, których spotkałem w poradni onkologicznej. W takiej sytuacji zostaje tylko rehabilitacja prywatna. I tak naprawdę wszyscy, z którymi się zetknęłam, starsi, młodsi, byli przyzwyczajeni, że mają swojego prywatnego fizjoterapeutę. Tak jakby ludzie godzili się, że system się nie sprawdza. Ja też wzięłam sprawy w swoje ręce. Znalazłam w sieci rewelacyjne filmiki z prostymi ćwiczeniami, które pomagały pozbyć się zastojów limfy. Bolało tak, że robiłam je ze łzami w oczach, ale pomogło. Jestem przekonana, że pozwoliły mi odzyskać ruchomość ręki, ale w żadnym razie nie były wystarczające. Tym bardziej, że rak tak naprawdę zniszczył nasze dotychczasowe życie, również zawodowe. Mieliśmy firmę, w której zajmowałem się zdobywaniem zleceń i kiedy przez raka rozsypałam się ja, rozsypała się też firma, a razem z nią nasza stabilność finansowa. I tak dalej, i tak dalej. A, tutaj przy okazji. W tamtym czasie interesowało mnie zresztą tylko jedno, by z tego raka jak najszybciej wyjść. Przede wszystkim dla moich dzieci. Bardzo mnie to napędzało. Przyszedł jednak moment, kiedy domowy drenaż już nie wystarczał i trzeba było szukać fizjoterapeuty, a to oznaczało koszty. Zaraz po operacji płaciłam 180 zł za godzinę, 2 razy w tygodniu. Policzmy 2 razy w tygodniu 360, razy 4 tygodnie, ile wychodzi? 1400 zł, pi razy oko. A teraz to już 250 zł za godzinę. Ceny rosną, a u mnie dodatkowo zrekonstruowana pierś jest zbyt ciężka, przez co pojawiło się zwyrodnienie kręgosłupa i tym terapeuta też musiał się zająć. I tu słuchajcie, oczywiście cała historia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sama dziewczyna przeczesywała internet, szukała usług rehabilitacyjnych, wszelkich pomocy i tak dalej, i tak dalej. I to jest niesamowite. Znalazła dziewczyna sens życia oczywiście w swoich dzieciach, ale w tym, że mogła po prostu, znaleźli się ludzie, którzy zaczęli jej pomagać. I tak dalej. Więc słuchajcie, nie chcę czytać oczywiście tego całego artykułu, tylko wybrane fragmenty. Leczenie raka kosztowało Bożenę co najmniej 70 000 złotych. Ile to jeszcze będzie trwać? Oprócz rehabilitacji, leczenie raka niesie za sobą całą masę niewidzialnych wydatków. Żeby mogła spać z tą puchnącą ręką, potrzebny był medyczny materac odpowiednio wyprofilowany, specjalna poduszka do spania, rękaw przeciwobrzękowy, wspomniane leczenie kręgosłupa. Po 3-letniej walce z rakiem mogę powiedzieć, że kosztowało nas to co najmniej 70 000 złotych. I to jest drobne są kwoty, bo zwykle jak słyszę od ludzi, że wydają nawet jeszcze znacznie więcej. Nie liczę już upadłej firmy, ogromnego stresu, zdemolowanego życia. Nie mam żadnych dalekosiężnych planów. O oszczędnościach w ogóle nie ma co marzyć. Wszystko jest na już. O ile to jeszcze będzie trwać? Walka ze skutkami mojego raka nigdy się tak naprawdę nie kończy. I tak dalej, a więc słuchajcie, jeszcze jeden fragment. Często można usłyszeć, że pacjent onkologiczny zostaje porzucony i zostawiony sam sobie. Na początku myślałem, no gdzie? Przecież mam zaplanowane wizyty kontrolne, nikt mnie tu nie porzuca. Dopiero kiedy człowiek wejdzie w to głębiej, rozumie, że tych wszystkich problemów będzie tylko więcej. Kręgosłup, który już mi się nie wyprostuje, przewlekłe zapalenie żołądka, które mam ze stresu.
Tak to się napędza. Tymczasem system zupełnie nie jest przygotowany do tego, co się dzieje, więc pacjent zostaje niezaopiekowany. Owszem, NFZ wycina raka, zapobiega przerzutom. Ha, ha, ha! Guzik, prawda, zapobiega przerzutom. Z całym szacunkiem dla pani Bożeny, no nie ma wystarczającej jeszcze wiedzy, ale na tym się przecież nie kończy. Nie wiem, czy fundusz nie widzi tych kosztów, czy nie chce widzieć. W Polsce, żeby się leczyć z raka, trzeba mieć albo pieniądze, albo co sprzedawać. Po tym, co przeżyłam i przeżywam, mogę to śmiało powiedzieć. Wciąż słyszymy, że NFZ, na który przecież płacimy, nie ma pieniędzy na leczenie. To kto je ma? To brzmi jakby jakaś czarna dziura wciągała nasze składki i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jeszcze wypowiada się pani psychoonkolog, pani Aleksandra Dryzner i tak dalej, i tak dalej. Ale lekarzy też to samo dotyka. Lekarz przyznał, że musi zamknąć gabinet, bo sam zaczyna leczenie onkologiczne i tak dalej. O ile na początku myśli, że na placu boju jesteś tylko ty i twój rak, okazuje się jednak, że takich wojowników jest więcej, są bliżej ciebie niż ci się wydawało. To jest pozytywny taki aspekt tego wszystkiego. Nie zapomnę, jak mój ginekolog powiedział mi, że za jakiś czas co drugi z nas będzie miał kartę DILO. Zobaczcie, co to jest. A potem przyznał, że musi zamknąć gabinet, bo sam zaczyna leczenie onkologiczne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie. Jeszcze raz powtarzam, że ten artykuł był tylko jedynie pretekstem do rozpoczęcia rozmowy o nowotworach, które są po prostu straszliwym problemem w tej chwili na świecie, w Polsce. Wielokrotnie to powtarzam. W tej chwili diagnozuje się ponad 200 000 zachorowań na nowotwory w Polsce. W ciągu roku w ciągu roku umiera 100 000 ludzi z powodu nowotworów. W roku 2035-40 ma zachorowywać 300 000 ludzi na nowotwór, umierać 150 000. Więc o co tu chodzi? Czytałem na medycznych forach, że nie, to nieprawda, że tylu ludzi aż tak, że jest taki wzrost zachorowań. To tylko tyle, że mamy lepszą profilaktykę, badania, że przyspieszone badania szybciej wykrywają więcej ludzi. Czyli 40-50 lat temu tyle samo ludzi umierało na raka, zachorowywało, tylko oni nie wiedzieli, że umieli na raka. No, jakieś idiotyzmy w ogóle. Nie chciałbym tego mocniej określić. Tak jakby ci ludzie w ogóle nie mieli pojęcia, co się dzieje. Z naszym żarciem, przepraszam, z całym otoczeniem, jak jesteśmy truci, tak prawdę mówiąc, jak potwornie na nas permanentne stresy działają i się z tym nic nie robi. Jeżeli ja mówię o zakwaszeniu organizmu, czyli kwasicy metabolicznej niskiego stopnia, no jakiś oszołom, szarlatan i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi o tym coraz więcej lekarzy. Cała playlista tutaj jest o odkwaszaniu organizmu, gdzie pokazuje, gdzie posługuje się artykułami naukowymi, że zakwaszenie istnieje, czyli jeszcze raz powtarzam, kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Znam w Polsce osobiście kilku lekarzy, którzy mówią o tym problemie, ale bardzo nieoficjalnie, na YouTubie praktycznie nie mówią kompletnie. Pytanie dlaczego? Nie chcę sypać nazwiskami. No bo po co? Bez sensu. Nad ci YouTubeowi lekarze bardzo znani o tym nie mówią, chociaż wiedzą. Wielu z nich o tym wie. Więc pytanie, o co tu chodzi? Więc, kochani, na zakończenie, jeszcze raz przypomnę, że to będzie taki przynajmniej na początek 3-odcinkowy, dodatkowy cykl powiązany, bo tutaj w tej audycji powiedziałem o tym, co mamy. Czy my możemy ufać systemowi? Czy system działa uczciwie, czy mówi uczciwie, co możemy zrobić dla siebie? Czy nie należy wspomagać organizmu, bo w następnych audycjach będę mówił o tym. W drugiej audycji, nie omijajcie tego cyklu trzyczęściowego,
Będę mówił o badaniach naukowych, które wyraźnie wyjaśniają, jak na przykład witaminy A, D, E, K, inne po prostu działają antynowotworowo i to jest przebadane. I dlaczego lekarze, w związku z tym wielu lekarzy mówi, że w żadnych supli i tak dalej, na przykład, żadnych witamin, bo to będzie dożywiać raka. Będę o tym mówił. W trzeciej audycji wskażę bardzo konkretne metody, co należy robić. Nawet powiem czym. Oczywiście tylko jest sprawa taka, że jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem lekarzem, nie zajmuję się kompletnie leczeniem. Ja mówię tylko to na bazie moich ponad 30-letnich doświadczeń i wiedzy, którą zdobyłem, że organizm w chorobie i przed chorobą trzeba, kochani, wspomagać. Nie wiem, czy tutaj znajdę od razu pewien cytat. Możliwe, że akurat tutaj nie, ale w każdym razie o tym należy mówić i będziemy o tym mówić. Przytoczę jednak słowa Martina Luthera Kinga. Nasze życie zaczyna się kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach. Nikt nam gąb, że tak powiem, ust nie pozamyka. A tymczasem oficjalny system za wszelką cenę chce wprowadzić cenzurę. Między innymi po to został wprowadzony tak zwany lex szarlatan. Co prawda jeszcze nie do końca. Sejm przyjął ustawę, idiotyczną ustawę. Teraz trafi do Senatu, do prezydenta i zobaczymy, co z tym dalej będzie. Ale ja zadaję pytania. Przesłuchajcie te pytania. Nawet wynotowałem, mam tu kartkę, żeby się nie pomylić, czegoś nie ominąć. To jest tylko krótka lista. Myślę, że te pytania będą również zadawane i w waszym imieniu. Czy współczesna medycyna zajmuje się prawdziwie profilaktyką antynowotworową? I na czym ta profilaktyka w zasadzie polega? Tylko na tym, bo ja ciągle słyszę, jestem uczulony. Wcześniej się badaj. Jak zbadamy i znajdziemy ci coś, to będziemy cię leczyć. A w jaki sposób? A nawet jeżeli wytniecie guza, czy to sprawę zakończy? A co z metastazą, z przerzutami nowotworowymi, czy z komórkami macierzystymi nowotworu? Czy macie coś na to, leki na to, ażeby się te komórki nie rozprzestrzeniały? Bo inaczej, przepraszam, ale czasami po prostu budzi się we mnie taki homerycki śmiech sarkastyczny i czasami pewne sprawy trzeba wyśmieć. Więc tutaj od razu też trochę wyśmieję. Bo pacjent operację miał, ale okazało się, że są przerzuty. No tak jak w tym dowcipie, okropnym dowcipie, ale powiem, bo czasami trzeba mówię, człowiek się ratuje śmiechem. Przychodzi gość do lekarza, oczywiście przenosi wyniki, lekarz patrzy, mówi, proszę pana, no, mam dla pana dwie wiadomości, jedną złą, drugą dobrą. A no to od której zaczynamy? No od tej złej. No proszę pana, ma pan raka prostaty. O Boże, co to będzie i tak dalej. A ta dobra, ta druga, proszę pana, proszę pana, rozejdzie się po kościach. Okropny, wiem, że dowcip, ale czasami wiecie co, w tych dowcipach nawet tego typu ciężkich jest jakaś po prostu prawda. Rozejdzie się po kościach. Właśnie. Przerzuty. Więc czy medycyna akademicka dzisiaj potrafi wyleczyć z nowotworu? Bo tutaj nawet pojęcia słów. Leczymy nowotwory, leczymy to, leczymy tamto. To ja zadam pytanie, to jeżeli my leczymy nowotwór, raka, RZS, jakieś inne choroby, cukrzycę, to czy ta cukrzyca lepiej się czuje? Nowotwór się już lepiej czuje? Okazuje się, że nie leczymy człowieka, tylko chorobę. Chorobę leczymy? Czy medycyna powinna wyleczyć z choroby? Dalej. Czy pacjent otrzymuje wystarczającą informację?
Czy wie, że nawet kiedy przechodzi lub przejdzie typowe metody stosowane przez medycynę, to powinien także w odpowiedni sposób wspomagać swój organizm. O tym już wcześniej mówiłem. I co medycyna na to? Co lekarze mówią o tym wspomaganiu? Czy oni w ogóle cokolwiek wiedzą na ten temat? Co wiedzą? Jaki mają do tego stosunek? Co powinien zrobić pacjent po operacji, chemioterapii, radioterapii, jeżeli się na to zdecyduje? Czy na przykład, jeżeli wie o chemioterapię, jakie są rodzaje? Czy słyszał o tak zwanej chemii białej, żółtej, czerwonej? Przepraszam, czerwona, czyli czerwony diabeł, red devil, potwornie wyniszczająca organizm. Wbijcie sobie na Google czerwona chemia. Co znajdziecie? Czy rehabilitacja, nawet jeżeli trzeba wyciąć guz, węzły chłonne, bo ja nie mówię, że nie trzeba. Są sytuacje takie, że pacjentka ma kilkukilogramowy guz już i co? Jak to załatwić? No trzeba wyciąć. Ale co później? Jak zabezpieczyć organizm, jeszcze raz powtarzam, przed przerzutami, czyli przed metastazą? A to metastaza jest przyczyną śmierci ponad 90 pacjentów na 100 chorych. Dalej, czy rehabilitacja po wycięciu na przykład węzłów chłonnych u pań, przykładowo u pań pod pachami, czy zaczyna się odpowiednio wcześnie? Czy taki pacjent otrzymuje, kochani, opiekę dietetyczną? I co wiedzą dietetycy na temat potrzeby stosowania diety przy nowotworach? Jaka to ona jest? Bo ja też mam tutaj doświadczenia, kiedy pewna pacjentka po badaniach, rak i tak dalej, dostała listę, co jeść, czego nie jeść. Mogła jeść ciasteczka, wołowinę, wieprzowinę. Nie trzeba było jeść żadnych warzyw zielonych, niczego innego. Ja mówię, ale przecież to jest bzdura, to chyba pielęgniarka zamieściła listy. A ponieważ pacjentka wiedziała, w czym rzecz, mówię, proszę pani, ale to jest niemożliwe. Ja powinnam jeść jak najwięcej warzyw, innych rzeczy, wyeliminować cukier, ale po co? Znam też tego typu przykład. Pacjentka onkologiczna zgłasza się na badania onkologiczne już po operacji i tak dalej, na kolejne. O, dzień dobry pani, i tu pada imię. Dobrze panią widzimy, może kawkę, może bombonierka. Ale panie doktorze, ale ja nie mogę pić kawy, nie mogę jeść cukru. Co pani takich bzdur napowiadał? To trzeba wiedzieć, kochani. Dalej. Czy pacjent onkologiczny ma dostęp do psychoonkolога? I czy ten psychoonkolog naprawdę ma świetną wiedzę, taką interdyscyplinarną? Kto zajmuje się długoterminowymi następstwami terapii? Czy ktoś patrzy na pacjenta jak na cały organizm, a nie tylko na nowotwór, nie tylko na guz, na coś tam i tak dalej? Słuchajcie, te pytania można byłoby mnożyć, ale nie ma sensu. Wystarczy trochę tych pytań. I tak by była spora lista. Ja w tej mojej książce zadaję znacznie więcej pytań. Do tego to są dwie kluczowe książki dotyczące między innymi nowotworów, bo ta już absolutnie. A czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu, to jest druga rzecz. Tu wyjaśniam pewne rzeczy. Ale oczywiście zakwaszenie nie istnieje, to jest bzdury, wymysły foliarzy, po to tylko, żeby suple ludziom wciskać, niepotrzebne i tak dalej. No po prostu ręce opadają. Tyle na dzisiaj, kochani. Zapraszam Was na audycję następną, drugą z tego krótkiego takiego cyklu. W pierwszej jeszcze raz dzisiaj przedstawiłem to, co my mamy, to, co nam system oferuje. W drugiej części opowiem, jakie są badania dotyczące wpływu wielu witamin na to, jak się można ochronić przed nowotworami. Badania naukowe.
trzeciej części cyklu podam wam bardzo konkretne wskazówki. Ja sam od wielu lat prowadzę taki kompleksowy program takiego kompleksowego wspomagania organizmu. Tak, mówię o tym wyraźnie. Pomagam ludziom, daję im pełną informację, co mogą zrobić, czym mogą zrobić. Prowadzę ich, co mogą zastosować, jakie dawkowania i tak dalej. Sprawa załatwiona. I zapraszam tych, którzy tego potrzebują, którzy też stać, bo to nie jest tanie. Ja też sam od wielu, wielu lat się dożywiam. Mam nadzieję, że ten wąsaty mnie nie chwyci. Chociaż wiecie, to różnie bywa. Każdy ma swoją historię, każdy ma swoje stresy. Ja też mam różne ciężkie bardzo historie, które wpływają na całe moje życie. Wpływały i wpływają, więc, ale staram się dbać o siebie w miarę możliwości. Wiecie, wielu z was zna różne moje historie, wie ile mam lat i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dobrze, będę kończył, bo się zaczynam rozgadywać. Życzę wam jak zwykle wszelkiego dobra. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Temat jest ciężki, ale to nie oznacza, że nie mamy się śmiać, żartować, wygłupiać się, wprost przeciwnie. Gelotologia, terapia śmiechem jest bardzo ważna. Do tlenia. Rak nie lubi tlenu. Śmiech odkwasza, bo się śmiejemy, wytrząsamy siebie te wszystkie stresy, a więc odkwaszanie, odtruwanie organizmu i tak dalej, i tak dalej. Na koniec proszę was bardzo, silne wsparcie tego kanału, tej audycji poprzez lajki, poprzez komentarze, poprzez dzielcie się linkami do tych audycji ze swoimi bliskimi. Niech to idzie jak najszerzej. To już nie chodzi o to, żeby kanał rósł. Tu chodzi o to, żeby wiedza z tego kanału szła do jak największej liczby ludzi. Do następnego spotkania. Trzymajcie się. Wszelkiego dobra wam jeszcze raz powtarzam życzę. Papatki.